już widać twierdza. To chyba to. Czy to na pewno to? Monastery Manasija. Niezła twierdza. Widzicie w środku cerkiew? Ta cerkiew jest tak obudowana. Niezłe tu bęcki musiały lecieć w historii. Skąd to gościu? Serb. Miejsca takie jak to, gdzie loty dronem są zakazane i nie można takich obiektów fotografować ani nagrywać z dronów. Trzeba mieć specjalne pozwolenie. Ja takie pozwolenie mam, więc zaraz odpalam drona i zobaczycie, bo z góry to wygląda po prostu niesamowicie. Ten klasztor jest wpisany na światową listę UNESCO i jest to jedna z najbardziej złożonych budowli średniowiecznych w Serbii. Nie ucięłem, nie? W środku cerkwi też jest zakaz fotografowania. Teoretycznie mógłbym to zrobić, ale ze względu na szacunek to nawet nie chcę. Przyjedźcie sami, zobaczcie, wrażenie robi niesamowite. Te wpół zachowane freski na ścianach z początków XV wieku robią wrażenie. W kościele no jest niesamowite uczucie, naprawdę w takich miejscach no czuć coś świętego faktycznie. A jeszcze jak sobie pomyślę, że 500 lat temu być w takim miejscu, no to musiało być naprawdę święte przeżycie. No popatrzcie, jakimi murami on był chroniony. No to jest przecież nie do podbicia. No i te skrzypiące buty, no. Zawsze te buty skrzypią. Myślałem, że tylko CD tak mają. 600 lat temu, jak ktoś należał do klasztoru i miał coś takiego, podczas gdy wszyscy inni mieli praktycznie nic, no to trzeba było być ważnym gościem. To część klasztoru już odnowiona. Tutaj mamy część jeszcze, która się zachowała. Ciekawe, po co taka... A, to pewnie były drewniane schody. To były schody i można było wejść na górę. Zobaczcie. Jakieś wyjście chyba było tajne. No, taki trochę słaby punkt. No tu na pewno były, widać nawet w ułożeniach kamieni, że to były piętra drewniane i tędy można sobie było wyjść na górę. No faktycznie jedna z lepszych średniowiecznych budowli, jakie widziałem dotychczas. Nie ma się co dziwić, że jest na światowej liście UNESCO.
Kościół jest prowadzony przez prawosławnych ortodoksów i 90% Serbów należy właśnie do prawosławia. Znaczy wyznaje prawosławie. Zobaczcie, że były jakieś fiksy. Szły jakieś fiksy na te mury w historii jego. Widać, że ten przód był odnowiony. A, no tam widać nawet są takie właśnie klatki schodowe, tylko że już zrobione ze stali. Jest tutaj też taki sklepik, w którym można kupić i różne tam produkty do odprawiania serbskich tradycji, czy też prawosławnych jakichś religijnych rzeczy, jak na przykład jakieś tam rozsypywanie kamieni wokół domu. No wybaczcie moją prostotę, ale nie znam się na tych rzeczach. Można też jakieś pamiątki kupić, niestety tylko cash, a ja cash mam gdzieś głęboko w ubraniach, więc raczej nie chce mi się go teraz szukać, wyciągać. No jeszcze zauważyłem, że wkładane są pieniążki w bramę. Nie mam niestety pieniążków, więc nic nie zostawię. Tu macie zakaz wszystkiego na tablicy. No, robi wrażenie, robi wrażenie. Bardzo fajnie to wygląda. W ogóle w tym sklepiku z pamiątkami między innymi też tam jakieś brandy, jakieś napary, zioła, miody i takie rzeczy. Jak to zwykle w klasztorach. Może poszukam tej gotówki. Zobaczymy. Ale to co miałem mówić, że zawsze co jeżdżę do takiego jakiegoś miejsca, to myślę, kurde, wziąłbym jakąś pamiątkę i zaczął zbierać te pamiątki z miejsc, które odwiedziłem, a potem mam takie, kurde, ale już w tylu miejscach byłem i nie mam żadnych pamiątek stamtąd, że nie chcę zaczynać teraz od jednej, jak mam stratę jakichś tam setek już, więc albo i więcej niż setek, więc już nigdy nie będę miał takiej kolekcji, jak mogłem mieć, więc jak jeszcze nie zaczęliście podróżować i macie zamiar podróżować, to zbierajcie z każdego miejsca rzeczy, bo prędzej czy później wam wpadnie do głowy, że fajnie byłoby mieć jakieś pamiątki z tych miejsc. No, dla mnie pamiątkami są na szczęście zdjęcia, więc nie ma dużego bólu głowy. No to jedziemy dalej. Jeszcze jeden podobny obiekt będziemy zwiedzać, ale najpierw jeszcze jedno cudo natury.
Dotarliśmy do kolejnej miejscówki. Trochę taka dziwna, bo wygląda jakby to na czyjejś posesji było. Takiego mamy podróżnika małego. Pan sobie łowi. Patrzcie, jaka woda fajna, przejrzysta. Rybki widać. Teraz zostanie nadziana. Widzicie? Nie, bo macie refleks, czekajcie. Teraz będziecie widzieć. Na górę po schodach trzeba, tak? Dobra, dzięki. Na górę wyjdziemy sobie po schodach. Tam zobaczycie fajny wodospad. A tu jest taka restauracja też. Tam ją widać. Ale generalnie wygląda to tak, jakby się było u kogoś na posesji. U kogoś na ogrodzie. Tu macie legendę. Potem poczytamy. Generalnie to ja tak zawsze bez planu, że jadę do miejscówek, a dopiero potem coś o nich czytam, albo gdzieś widzę, na przykład u kogoś innego na jakimś vlogu, czy blogu, czy gdzieś po prostu się pojawi temat, się dowiaduje czegoś ciekawego i mam takie: o, byłem tu, a no, widziałem to. Także tak to u mnie wygląda. Jezus. Schody w tych ortezach i w tych butach to jest wyzwanie. Jesteśmy. Tu taki ciąg sobie zrobili, taki akwedukt, i puszczałem to do swojego stawu i tam rybki łowią. A tu są, jakie ryby tu występują. Jakie ryby tu występują? Pyszne. A tu woda jest taka niebieska. No nawet nie jest turkusowa, ona jest po prostu niebieska. Ło! Ale bym wleciał. Patrzcie, jakie tam glony. Mega. To, co mnie w filtrze polaryzacyjnym wkurza, to to, że nigdy nie wiem, czy on jest dobrze ustawiony. Powinno się dać ustawić jedno ustawienie i je zostawić, żeby nie trzeba tym kręcić w kółko. Ale taka jest fajna, przejrzysta, ale tam, gdzie jest niebieskie, jest taka mętna. Tutaj drona puścić i bez góry fajnie było widać, jak to dokładnie wygląda. Byłoby dno widać, jak się z góry patrzy. A tak pod kątem to zawsze to załamanie światła jest takie, że dna sobie tu nie zobaczymy. Ale najlepsze tutaj to by było jakąś łódeczką sobie tam wpłynąć do tej jaskini. Ja się smuję. Kosmos. To zmykamy i powoli będziemy szukać jakiegoś noclegu przy kolejnej atrakcji, którą mamy do zwiedzenia. Się otwiera coś tam, że jakieś kobiety tam wchodzą, żeby oddać się temu duchowi i one jakieś tam moce mają za to, a on za to dostaje jakieś młode dziewczyny. Nie wiem, nie rozumiem tego języka. trzeba będzie poczytać coś o tym, ale no generalnie 123 metry jaskini podwodnej, no to chyba robi wrażenie. Przynajmniej na mnie, nie znam się na jaskiniach,
ale jak tam jest sieć taka właśnie jaskiń podwodnych. No i fajne jest to, że tam było napisane, że nawet tam zaawansowani nurkowie nie daliby rady tam zanurkować bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Nie znam się na nurkowaniu, ale brzmi jak niezłe wyzwanie, żeby tam po ciemku, kurczę, nurkować na taką głębokość dużą w jaskini. Samo łażenie po jaskiniach to jest coś przerażającego, a jeszcze pod wodą, ja pierdzielę. Nie wyobrażam sobie nawet. Koszmar. No i pora jechać dalej serbskimi wsiami. Właśnie na stacji gościu powiedział mi, że jestem w mieście, które jest miastem partnerskim dla naszego Piotrkowa Trybunalskiego i że co roku tam te delegacje sobie między sobą wysyłają i że jestem w bardzo zaprzyjaźnionym z Polską miejscem, więc fajnie, miło było na stacji. I powiedział mi, żebym koniecznie udał się na Silver Lake dzisiaj, że tam na pewno znajdę nocleg i będę mega zadowolony. Także jest to zaraz obok tego miejsca, do którego się wybieram, więc jadę teraz na Silver Lake. Widziałem, że jest tam jakieś pole namiotowe, więc chyba sobie z niego skorzystam. Zobaczymy, bo teoretycznie powinno być pusto o tej porze roku, ale to Silver Lake to jest jakieś takie atrakcyjne turystycznie miejsce, więc zobaczymy, jak to wygląda. Dodam jeszcze, że gość widział, że piję Coca-Colkę, więc się zapytał, czy chciałbym jeszcze jedną. Bardzo uprzejme, bardzo miłe, natomiast powiedziałem, że już jestem full. Ale fajne, bardzo miłe są takie gesty u ludzi. Cudo. Kurde, taka prostka. Węgierski klimat. Ludno jak autostrada. Trochę lepszy widok. Słuchajcie, dojechałem nad Silver Lake, Srebrne Jezioro. I byłem tutaj pod polem namiotowym. No niestety to jest taki już teren przy Dunaju, że jest on, że tak powiem, atrakcyjny turystycznie. I jestem właśnie przy takiej marinie, w takiej malutkiej miejscowości. Bardzo takiej właśnie, widać, że się rozwijającej, bardzo dużo tutaj apartamentów się buduje. No i byłem na tym polu kempingowym i podliczyłem sobie cenę i wychodzi to mniej więcej za drogo. Po prostu za pole kempingowe 2500 dinarów. To jest jakieś 20 w przeliczeniu na 22-3 dolary czy coś takiego, a ja za parę dolarów mniej wynająłem sobie pokój w takim oto czymś i po prostu jestem zaraz przy samym jeziorku. Patrzcie, jak tu fajnie można sobie siedzieć. Ta restauracja jest taka, wygląda hiper ekskluzywnie. Natomiast no fajnie, że jest otwarta do 24. Więc idę zobaczyć, jak wygląda pokój. Tam ta część miasta cała praktycznie w budowie. Budują się i apartamenty jakieś takie wyższe i jakieś takie mini apartamenty. O, to tutaj
Jakieś takie, wiecie, jakby domki jednorodzinne. I wszystkie takie z fajnym ogródkiem, jakiś tam grill i takie sprawy. Więc jakimiś ekipami po 6 osób można sobie tu wbijać, wynająć taki domek na parę dni, grillować, imprezować i się bawić. Powiem wam, że jak za cenę kempingu, który wyglądał dość słabo, biednie i staro, i podejrzewam, że nie wchodziłem, nie widziałem jak wyglądają sanitaria, ale na pewno nie wyglądają tak jak tutaj, a cena jest identyczna, więc no odpowiedź zostawiam wam. Tu już przeze mnie przejęty teren. Zobaczmy. Złote. Skromne, a cieszy. Moskitiera jest. Widzicie, na apartament dał, a w dziurawych skarpetkach jeździ. Bilans jest niezły, kilka noclegów za darmo, kilka na dziko, jakieś i kilka w apartamentach takich jak ten. Musimy w ogóle iść do restauracji. Czemu ja zawsze mówię w liczbie mnogiej? Że mam rozdwojenie jaźni. Ale musimy iść do restauracji, bo właściciel, no muszę mu jakoś zapłacić, a nie mam gotówki. On też nie ma terminala jakiegoś takiego hotelowego i muszę po prostu sobie coś zamówić i do rachunku mi tam doliczą za nocleg. No ładnie tutaj takie kamo weszło, wszędzie na motocykl. Na tablicę też weszło kamo. Czasem się przydaje. Już się tu zrobiło tak cicho, pusto. Do restauracji pokażę wam jaki luksus. W ogóle tam nie będę pasował w tych moich brudnych dziwnych ubraniach, ale dobra, widzę, że jeden gościu też w dresie tam siedzi, także spoko. Przejdziemy sobie tak dookoła. Pokażę wam jaki tu jest klimacik. Muzyczka, fajnie. A, i zobaczcie, nie wolno w majtkach wchodzić do tej restauracji, także jestem przygotowany. Mogę wchodzić. Dobra, siadłem sobie na zewnątrz, bo jest tu tak fajnie to zabarykadowane, że jest tu ciepło w środku. Znaczy nie jest ciepło, ale nie jest też zimno. Natomiast no prawie jakbym na zewnątrz siedział, więc jest klimacik, a w środku wszyscy palą i tam strasznie jebie. Thank you. Welcome. Drink. Drink maybe cola? Cola. Cola jest. Kolka zawsze spoko. Zobaczmy co tu mają. Jak ja to mam rozszyfrować? Ale oni na Serbii bardzo lubią mięsne dania, więc na pewno będą dobre. Chociaż tu mogą być też ryby dobre. No to ja sobie wezmę pileci stropici, są jakieś tam paski z kurczaka z sezamem za 900. Z ziemniakami pekarskimi, czyli z grilla. Znaczy smażone takie. Browarek sobie wejdzie jeszcze do tego lokalnie, czyli zajecarsko. 50 zł z groszami. Czyli dość dużo. Prawie tyle co nocleg. No ale
To jest taka tutaj ekskluzywna knajpa, więc gdzieś indziej pewnie byłoby taniej. No ale jak już tu jestem, to już tu zamawiam. No to wbiły takie kurczakowe wingsy z juniorami. Dość sporo tego. Tam jest jeszcze chlebek ekstra. Tego było mało. Piwko regionalne. Bon appetit. Wzdłuż rzeki można sobie tak iść. I są tu różne knajpki, restauracje. Oczywiście teraz wszystko pozamykane, bo już jest północ. No i w sezonie to tutaj na pewno tętni życie. Plaża jest z takiego żwirku. Patrzcie, jaki fajny pojazd. No i dzisiaj już się tu nic nie dzieje. Ani pół żywej duszy. Także się tu tak szlajam jak jakiś duch. Dobra, tam dalej tą ulicą nie idę, bo to nikąd nie prowadzi. Przynajmniej mnie na dzisiaj. A ja zjadłem tą kolację i oczywiście jestem senny. Więc pójdę chyba spać. Też mogę być też senny, dlatego że jest po północy, a cały dzień jeździłem. Nie, to przez jedzenie. I takich różnych willi tu jest mnóstwo. Jedna obok drugiej. I to są wszystko do wynajęcia. Bierzecie sobie taką willę, na ile dni tam chcecie. No i tutaj w okolicy jest co robić. Można pływać jakimiś kajakami, łódkami. Są tu też jakieś tam atrakcje, że gdzieś można podjechać. Jakieś skałki, czy jaskinie. Czy po prostu jakąś imprezę. To tutaj jest fajne miejsce na takie rzeczy. No i każda willa ma jakiś tam swój klimacik. Więc fajnie to wszystko tu wygląda. Kolejna jakaś willa i spa jeszcze w środku. No i tych willi to tam się ciągnie do końca drogi i potem jeszcze w prawo i cała sieć z tego. I kolejne jakieś apartamenty się budują. No jest to taki kurort wypoczynkowy. Sporo kotów. Jakiś jeden idzie. No i co? Kończymy na dzisiaj. Tu jeszcze wam tylko pokażę. Jest taki deptak spacerowy i w 30, max 40 minut można dojść do takiej większej miejscowości. Tu chyba taksówką już kucharz i kelner odjeżdżali, bo byłem ostatnim gościem. Chyba ich trochę przetrzymałem. Kończymy. Jutro gdzieś się po okolicy poszwędam też i chyba będziemy do Belgradu jechać. Zobaczymy, jak tam w Belgradzie, co ciekawego tam można zobaczyć. Czy ja wiem, co można ciekawego zobaczyć. Architekturę. Także będziemy chyba jutro poszukiwać atrakcji z kategorii architektura. A tutaj jeszcze jeden raz rzut okiem na moją willę. Proszę bardzo.